Siema, w dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam ładowarkę do pada DualSense. Jest to oficjalna ładowarka od Sony, dokładnie stacja ładowania DualSense się nazywa to urządzenie i służy ona po prostu do ładowania jednego bądź maksymalnie dwóch padów DualSense jednocześnie bez zajmowania portu USB w konsoli, tylko ona ma swój zewnętrzny zasilacz, który podłączamy bezpośrednio do gniazdka sieciowego i wówczas po prostu mamy wolny port USB w konsoli, nie musimy się bawić w jakieś kable, tylko wsadzamy naszego pada i ładujemy. Jest to zatem bardzo wygodna rzecz i taką ładowareczkę można kupić już za 80-90 zł w promocji. Tak normalnie to około 100, więc no nie jest jakiś wielki wydatek. Więc wyciągamy. Jest karton, w środku już nic nie ma. To jest tylko taka pusta wkładka. Nic w niej nie ma w środku. Wszystko jest tutaj w tym oto kartonie. Jak widać jest tu instrukcja oraz wszelkiego rodzaju ostrzeżenia. Instrukcja jest również w języku polskim, więc zaraz Wam to będę mógł zademonstrować. Poszukajmy języka polskiego. Proszę bardzo. Mamy tutaj stosowanie, obsługa, pielęgnacja i czyszczenia. A co nas najbardziej interesuje, to sposób podłączenia, czyli dwuczęściowy zasilacz. Jedną końcówkę wsadzamy do ładowarki, drugą wsadzamy do gniazdka sieciowego i w ten oto sposób będzie to działać. No jedynym minusem jak dla mnie tego urządzenia jest brak dodatkowego portu USB, z którego można by ładować jeszcze coś poza oczywiście samymi padami, bo na przykład jakby był dodatkowy port USB, to można by było po kablu ładować przykładowo słuchawki Pulse 3D lub jakieś inne urządzenia albo pada od innej konsoli na przykład. A tak no niestety jest to bardzo ograniczone, bo można jedynie DualSense ładować i nic więcej. Więc szkoda, naprawdę szkoda, że w tej ładowarce nie zastosowano jeszcze dodatkowego portu USB. No tak wygląda zasilacz zewnętrzny z częścią, którą się wtyka do naszej stacji ładującej. No i jest druga część, to jest sam kabel, który od zasilacza idzie do gniazdka. Ale wyciągnijmy najważniejszą część tego zestawu, czyli samą stację, która stylistycznie i kolorystycznie bardzo nam pasuje do PlayStation 5. Jak widzicie, wygląda jak taka pomniejszona wersja konsoli, ma te same takie kształty i prezentuje się w taki oto sposób. A wejście na wtyczkę zasilacza jest od spodu i tak jak widzicie, tak jak powiedziałem, nie ma tu żadnego portu USB niestety, więc nie będziemy mogli podłączyć nic poza naszymi padami DualSense i one się wtykają tutaj. I też fajne jest to, że właśnie ładujemy je nie poprzez porty USB, tylko poprzez te dolne wtyki w padzie, a co za tym idzie, oszczędzamy nasze porty USB przed ich eksploatacją nadmierną. I teraz tak, którą stronę to się wsadza? Czy w tą chyba nie będzie nam pasować, no nie? Więc to jest ewidentnie tył, a wsadzamy zdecydowanie w tą stronę i jak to wsadzimy, będzie takie lekkie kliknięcie słyszalne i w ten oto sposób pad się prezentuje w jednym porcie oraz w drugim. Tak jak widać, są te miedziane styki, które idealnie nam się łączą i tak sobie on elegancko stoi i może się w ten sposób ładować. Nie musimy pamiętać o podłączaniu kabli, skończymy granie, odstawiamy go do doku i się ładuje, a jak się naładuje, no to się rozłączy. Tutaj wpinamy tak kabelek, żeby nie wystawał i teraz jego drugą część. Ta druga no to jest oczywiście zwykły kabel i teraz mamy wszystko już podłączone, stoi obok switcha, tak jak widać kolorystycznie nawet pasuje jedno do drugiego, kolory są te same. Wsadzamy pada, co się wydarzy? Co się wydarzy? No zaczyna się ładować, tak? Świeci się na pomarańczowo i będzie tak sobie mrygać na pomarańczowo do czasu aż się naładuje, a jak się naładuje to przestanie w ogóle świecić i po prostu będzie sobie leżał.
zostanie odcięty od zasilania. Także jak widzicie, fajne urządzenie i pasujące kolorystycznie do Switcha OLEDa w wersji białej, także całkiem fajnie prezentuje się na półce i na pewno taki sposób ładowania jest wygodniejszy niż kabel USB. No a Switch Pro Controller niestety jest czarny, więc no i nie da się go tu podłączyć z braku portu USB, a szkoda, naprawdę szkoda. A poza tym fajne urządzenie, polecam. Cześć!